Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj chciałem pokazać kilka nowości i co tam udało się zrobić z ploterem. Tak więc zacznijmy od uporządkowania elektroniki zasilającej. Ploter jest zasilany teraz jednym kabelkiem siłowym. Tutaj jest wtyczka. W tej skrzynce znajduje się w sumie nic wiele. Jest tutaj jeden stycznik i zasilacz. Stycznik jest od włączania i wyłączenia zasilania na tym gniazdku, które zasila odkurzacz. Tamto gniazdko jest podłączone na stałe. No i tam będzie włączony kompresor, tutaj włączony odkurzacz, a z ostatniej fazy idzie po prostu, no powiedzmy, że tutaj widać, ten kabelek idzie do zasilania wrzeciona i całej elektroniki. Więc tu jest taka mała rozdzielnia. Rozdzielnia zamknięta, to podłączymy teraz zasilanie. No i dobra, jest podpięte. Światło jest od razu włączone. Uznałem, że nie ma sensu jakichś włączników robić, no bo niech się świeci cały czas. Otwieramy. Ok. Teraz już mamy zasilanie na tej skrzyni działające. Oczywiście to jest włącznik-wyłącznik, więc włączymy zasilanie, a później włączymy komputer tym przyciskiem. Tak więc raz. Jak nacisnę, to powinien tam zapalić dioda. O, nawet widać, tu się świeci. Tak więc komputer się włącza. Wideo jest przesyłane przez kabelek USB. Jak komputer tylko się włączy, to mi się odpali stream z monitora. Znaczy w sumie nie z monitora, bo tu nie ma monitora, tylko stream z pulpitu z tamtego komputera. O! Trwa to może tak 30 sekund. No właśnie, już się włącza. Widać było, jaki program używam, taki jak tam. Komputerek się loguje. No i jesteśmy już na pulpicie tamtego komputera. Jeszcze trzeba włączyć klawiaturkę przełączniczkiem. Ona tu ma podpięte na stałe ładowanie, żeby się nigdy nie rozładowała. Wędka jest, trzeba ją ściągnąć. Dobra. Tutaj mamy Macha. Oczywiście to jest tablet, więc ten jest plus, że mamy ekran dotykowy. Możemy sobie klikać ikonki. Odpala się Mach. Ploter przygotowany. A właśnie, co tu może widać? Tam jest wieżyczka pomiarowa narzędzia. Powiedzmy, że to jest mój detal, który będę obrabiać. Tutaj jeszcze widać, że jest czujnik 3D. Jego pokażę później, bo działa już wszystko, ale jeszcze nie podoba mi się do końca i chcę to jeszcze makro minimalnie poprawić, więc to pokażę w następnym filmiku, a jak na razie pokażę, jak działa pomiar narzędzia. No to odpalamy pilocik. Połączyło się. No i teraz jak to w Machu możemy klikać sobie tutaj reset przez ekran dotykowy. 2 razy trzeba na początek kliknąć. No już powiedzmy, że ploter żyje. Możemy też równie dobrze sobie tutaj klikać. Obojętne. Może zanim cokolwiek zacznę, to odjadę sobie ploterem kapkę dalej, żeby coś tu było więcej widać przy bazowaniu. Wszystkie osie nie są ustawione, czyli teraz trzeba kliknąć ten przycisk Ref All Home. Równie dobrze można to zrobić z pilota, czyli to jest przycisk ten M Home. Jest to funkcja pomarańczowa, przycisk pomarańczowy, trzeba kliknąć obydwa przyciski naraz. Funkcja i makro, no i wtedy zacznie się bazować oś Z-owa. No i jedzie. Jest to na 2 razy, teraz oś X-owa. No i na koniec będzie oś Y-owa. I tutaj mamy właśnie tą funkcję prostowania bramy przy drugim powolnym dojeździe. No i maszyna została wybazowana, więc kolejną rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to montaż jakiegoś narzędzia, które będzie potrzebne jako pierwsze. Tutaj mamy makro 9 akurat i to jest miejsce, w którym możemy zmienić narzędzie, więc ja sobie to kliknę i maszyna dojedzie do mojego zdefiniowanego miejsca, gdzie wymieniam sobie narzędzia. Czyli to jest takie po prostu troszkę przesunięcie do współrzędnych, jak widać
minus 150 na X, a pozostałe są po piątce odsunięte. Narzędzie zostało zamocowane, no i klikam sobie i teraz właśnie widzę, że nic się nie dzieje. Tutaj mamy informację, że tool 0 nie może zostać zmierzony. No i właśnie chodzi o to, że jak zamocowałem to narzędzie, to nie zmieniłem tutaj numeru tego narzędzia. Czyli ustawiam, że tu jest jakiś frez zamocowany teraz i on powinien mieć tutaj jakiś numerek mojej narzędziowni. Czyli teraz dopiero ustawiłem jedynkę i teraz mogę go zacząć tak naprawdę mierzyć. No i teraz mogę znowu kliknąć i teraz nic się nie dzieje, bo wyskoczył komunikat. Mamy informację, że aktualne narzędzie to 0. Włożyłem narzędzie pierwsze i to teraz czeka. Chodzi o to, że ten komunikat mi przytrzymuje przy wymianie narzędzia. Wiem też wtedy, co mam założyć, taka informacja. Tutaj to może troszkę nie ma sensu, bo zakładam narzędzie i sam wpisuję numerek. No i to jest, powiedzmy, takie potwierdzenie. I dopiero teraz, jak kliknę OK, to ruszy dalej. No i narzędzie zostało zmierzone. Cofłem się na bezpieczną zetkę. Tu jeszcze mamy taką informację, jaka jest długość narzędzia zmierzona. I ta długość narzędzia to jest odległość od oprawki do końcówki narzędzia. Więc tak to sobie zrobiłem. Po zmierzeniu naszego narzędzia wypadałoby dojechać do naszego detalu i ustawić to miejsce, w którym zaczniemy obróbkę. Czyli jedziemy ręcznie. Oj. To będzie długo trwało, teraz będzie szybciej. No i teraz sobie dojeżdżam do tego detalu. Powiedzmy, że wybazowałem się tam, gdzie chciałem. Tam na karteczkę, czy w jaki inny sposób to można było zrobić. No teraz by trzeba było sobie wszystkie te współrzędne uznać, że jesteśmy teraz w punkcie zerowym, więc zerujemy. No i teraz w sumie można by już zacząć odpalać program, czy co tam chcemy zrobić, ale jeszcze chciałem pokazać kilka rzeczy, które zrobiłem, jakie tutaj są funkcje, czyli możemy wrócić, to jest Macro 5, nie mylić z Machine Home, to jest pod tym samym przyciskiem. Chodzi o to, że teraz pojedziemy do punktu zerowego maszyny. Czyli cofniemy się tutaj w ten róg. No i kliknę sobie to i maszyna tam przejedzie. No dobra. No i to jest taka funkcja, jak widać. Co tu możemy zrobić? Możemy wrócić do tego miejsca i tutaj mam dwie opcje, bo jest Macro 7 i to jest to miejsce, gdzie jesteśmy, jakby ten nasz lokalny układ współrzędny, tylko 5 mm wyżej, a Work Home, no to jest jakby to miejsce pracy, czyli to jest dokładnie to miejsce. Pomyślałem, że może jak tam jakiś będzie fres, to żeby nie było jakiejś tutaj małej kolizji, nacisku czy coś, to zawsze warto mieć takie 5 mm wyżej, można sprawdzić, a jak na oko nawet się będzie zgadzać, no to wtedy można wrócić dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. No to kliknę teraz Macro 7, czyli 5 mm wyżej. No i jestem 5 mm wyżej, a jeśli kliknę ten przycisk pomarańczowy, W-Home, o, nawet tutaj widać, że jestem na 5 mm, jakieś tam 4000, 40 tysięczne, no. To jakoś tak wyszło. Jeżeli klikniemy teraz ten przycisk pomarańczowy, no to będziemy dokładnie w tym miejscu, czyli dotkniemy detalu. Jeszcze to jest odjazd na Save Z, jakby był jakiś wymagany przejazd.
No i teraz dojechaliśmy. Tak więc powiedzmy, że może coś tu poobrabialiśmy i teraz byśmy, nie wiem, chcieli zmienić narzędzie i no, kontynuować jakąś obróbkę, to może tak to zasymulujmy. Czyli teraz pojedziemy do miejsca zmiany narzędzia znowu. To było makro 9. I pozwolę sobie zastopować wideo, a ja w międzyczasie wypuszczę dalej to moje narzędzie. Ok, narzędzie zostało wypuszczone o cały ten tutaj wystający kawałek, czyli to będzie tak powiedzmy, że około centymetra. No i teraz trzeba zmierzyć to narzędzie. Klikamy znowu Probe Z. Tutaj trzeba potwierdzić. Zostawiłem, że to jest to samo narzędzie, tylko na przykład wysunęliśmy je, bo nie wiem, tak chcieliśmy. No i klikam OK. I teraz będzie pomiar. Jeszcze kompresor odpalił, no to na chwilę przerwałem. Tutaj włączyłem historię komunikatów i jak widać pierwszy pomiar narzędzia to było 16,65, a drugi pomiar narzędzia wyszło 24,12, czyli powiedzmy, że 8 mm, mówiłem wcześniej, że około 10 mm, no, czyli na oko się zgadza to, co się stało. No i teraz możemy dojechać tym nowym narzędziem 5 mm wyżej, zobaczymy, gdzie wylądujemy, czyli to jest makro 7. No i wylądowaliśmy. Widać, że jesteśmy to 5 mm wyżej, a jak dojedziemy dokładnie, no to wylądowaliśmy po pomiarze znowu na powierzchni tego detalu, czyli jak widać ta ręczna zmiana narzędzia i automatyczny pomiar działa sobie całkiem nieźle. Co tu jeszcze mówiłem? Tu może jeszcze pokażę, chociaż to jeszcze nie działa. Tu sobie zrobiłem na ekranie takie coś, czyli pomiar tą sondą 3D. Ale jeszcze pomiar mi się do końca nie podoba, bo wydaje mi się, że to nie mierzy zbyt dokładnie. Tam jest około 1/10 mm zawsze za późno pomiar. No i będę miał plan przerobić makro, aby to w kapkę inny sposób mierzyło. Wydaje mi się, że powinno zadziałać, ale no już dzisiaj mi się nie chce, już znowu się robi późno. 22 już jest, więc dzisiaj tego nie zrobię. No, ale z takich prezentacji, powiedzmy, jak to działa, co to robi, no to chyba bym już na tym momencie się zatrzymał, no bo jak widać coś tam działa. Aha, jeszcze dwie rzeczy, o których bym zapomniał. Dorobiłem pneumatykę i odkurzacz, więc może zaczniemy od odkurzacza. Oczywiście on się mi włączyć automatycznie, ale mamy też tutaj pod makro 2. Klikam. No i wyłącza się, więc mamy sterowanie odkurzaczem i makro pierwsze jeszcze jest, czyli tu jest jak na razie podciągnięty kabelek, ale się skończył. No i jak klikniemy jedynkę, to działa albo nie działa. No. Jeszcze tu będzie trzeba podpiąć właśnie jakiś taki rozrzutnik gnoju z powietrzem i olejem. Jeszcze idzie od Chińczyka, więc no nie ma go tutaj. Jeszcze będę musiał kupić kartkę tych przewodów, więc no takie pierdółki jeszcze czekają. Jak widać jeszcze jest duży problem ze stołem. Nadal myślę, co tutaj zastosować. No ale tak to wydaje się, że wszystko nawet spoko działa. Jak na razie dość nawet niezawodnie. Jakieś dziwne rzeczy się tu nie dzieją. No i cóż, w sumie chyba by było tyle, jeśli chodzi o taki filmik jak na razie, więc no, to było na tyle. Cześć i pozdrawiam.